Partnerzy odcinka Greenway, Ewston, Leader i Shirt Vogo. Linki w opisie. Dziś szykuje się wyjątkowy Zakopane test. Jestem bardzo wdzięczny Krzysztofowi, że dzisiaj przyjechał do Skawiny i tak się mu zamiar mam odwdzięczyć. Dzięki partnerowi odcinka, czyli eShirt.pl, mam dla niego koszulkę Zakopane testera. Zaraz powinien podjechać. Mała rakieta. A dzięki Motovision mamy dywaniki Vogo. No i co? Ustawiłem się na Garmina, bo taki zegarek ostatnio używam. Dajcie znać, czy chcecie test, bo uważam, że jest rewelacyjny zegarek. Idziemy zobaczyć, ile miejsca jest w Smarcie 4.4, gdy siądę sam za sobą. Przypominam, mam 180 cm wzrostu. I coś, co mi się rzuciło od razu, podgrzewanie fotela. To mi się podoba. Tak powinno być w każdym elektryku. I teraz zobaczymy, co tu słychać, gdy siądę sam za sobą. No, jestem w stanie usiąść, ale tak generalnie na wcisk, więc samochodzik nie jest duży. Bagażnik generalnie malutki, ale jak widzicie, wszystko co trzeba na taką wycieczkę do Krakowa, bo Krzysztof z daleka przyjechał, zaraz podpytamy dokładnie. I co my tutaj mamy? Na głębokość mamy 60 cm, do półeczki mamy centymetrów 33, na szerokość będzie koło metra. Także 6 razy 3 razy metr, jakieś 180 litrów. A co my tu mamy pod spodem? Schowka nie mamy, bo pod spodem mamy silnik. A co mamy z przodu? O właśnie, otwórz mi jeszcze maskę. Maska się wysyła do przodu, a teraz można ją na takich paskach troszkę odsunąć i wlać płyn do spryskiwaczy na przykład. Zaczynamy w naszej prawie pierwotnej lokalizacji, bo kiedyś zaczynaliśmy tam przy KFC, które jest może z 200 metrów stąd, ale tam już nie ma złącza typ 2, tam są 2 CCS-y, więc zaczynamy z Orlena i to naładujemy się do 100%. Aktualnie mamy 73%, 20 kW mocy ładowania i to jest ładowanie prądem przemiennym AC. I co nam tu auto pokazuje? Pokazuje nam, że będziemy naładowani do 100% około godziny 11:20. Także sobie coś tu ponagrywamy chwilkę. No i w tym czasie auto nam się podładuje do 100. Ja sobie tu jeszcze popatrzę, co my tu mamy. Mamy tu wentylację, klimatyzację, ustawienie temperatury. Bardzo sprytnie to zrobione. Po prostu przesuwamy na zadaną temperaturę. Mamy tutaj podgrzewane fotele. Nie widzę podgrzewanej kierownicy, ale widzę tutaj co? Tempomat, tak? Tempomacik jest, limiter prędkości jest. Ale kierownica grzeje też razem z fotelem. A, czyli kierownica jest podgrzewana razem z fotelem, jak tu Krzysztof mi podpowiada, jak to człowiek całe życie się uczy. Tu mamy tryb Eco, przyciskiem wymuszany. Tu mamy taki schoweczek. Podgrzewane są też lusterka. O, a tutaj mamy taki fajny wskaźnik. Ja mam fajnie, że tak jeszcze tutaj można to sobie poruszać. Aha. I tu nam pokazuje poziom naładowania. A tutaj power w danej chwili podczas jazdy, jaki jest. Fajny bajer, coś jak obrotomierz w takich samochodach. Fajnie to wymyślili. A oczywiście regulowane elektrycznie, fotele, szyby i lusterka. No i skorzystam z okazji, że auto się ładuje. Nagram wam jaki tu jest prześwit. W tym celu muszę zanurkować pod auto i znaleźć najniższy punkt. No i myślę, że to jest tutaj. Prześwitu mamy jakieś 14 cm. Tak to wygląda. A z tyłu kamera cofania, czujniki parkowania. A tu jeszcze jak można to auto ładować. Gniazdo mamy tylko typ 2 i możemy ładować od 100 do 240 V z jednej fazy i 400 V to jest ładowanie trzyfazowe, jednofazowe do 7,4 kW, trzyfazowe do 22 kW. No tam są jakieś oczywiście straty. W tym momencie do baterii wchodzi około 20 kW. Czyli po godzinie ładowania mamy 20 kWh doładowane. Moment. Z ciekawostek mamy tutaj kod QR dla służb ratunkowych Rescue Card w tym miejscu na wlewie paliwa, jakbym to powiedział po staremu. I jak zawsze standardowo sprawdzam, czy da się pociągnąć przyczepę. Mamy tutaj DMC 1560, ale nie mamy DMC z przyczepą, więc przyczepki Smartem nie pociągniemy. Natomiast, że to jest Mercedes, to mamy tutaj. A gdzie produkowany? W Słowenii. I nie ma lipy, mamy wersję Prime. No i szybki przegląd komputera pokładowego. Wychodzi na to, że auto ma prawie 35 000 przebiegów w tym momencie. Tu mamy od startu, tu mamy od resetu, czyli 8000 km, 17,8 kWh. Prędkość, przewidywanie, jakieś wskaźniki eko, zużycia, przepływy energii, stan naładowania, 100%, następny przegląd.
Zmiana ustawień. Co możemy tu pozmieniać? Wyświetlacz, rekuperacja wspomagana radarowo. Kurczę, tu trochę tego jest, cienie w oponach. Język, jak widzicie, polski. A teraz Krzysztof nacisnął Eko i mamy nawet 167 km zasięgu. Na bateryjce, która ma 17 kWh bodajże. Optymistycznie, optymistycznie. A jak będzie w praktyce, to się dowiemy w trakcie testu. Musimy się wyspinrać na Mogilany. Dopiero ruszyliśmy, a już się czas zmienia i to zmienia się w oczach. 13:22, więc korki rosną niestety. I powolutku dojeżdżamy do Myślenic. I popatrzcie, mamy 14 kWh na 100, a tam w oddali jeszcze zegar, który na bieżąco pokazuje, czy zużywamy energię, czy ją odzyskujemy. I moje pierwsze wrażenia z jazdy tym autem. Tu jest naprawdę fajnie, jest komfortowo, jest cichutko, z przodu jest całkiem sporo miejsca. Ja jestem mile zaskoczony tym smarcikiem dzisiaj. Kiedyś jeździłem tym małym smartem Ford Two, on miał inny charakter, tam był chyba za mały rozstaw osi, a tutaj pomimo, że to trochę ponad 2 metry tylko od rozstawu osi, ale tym się jedzie jak takim większym autem. Nie czuję, żeby się jechał jakimś takim bardzo małym autem. Nie wiem, jakie są Twoje, Krzysztofie, wrażenia. Generalnie po prostu też tam jeździłem różnymi autami, też Hondą Legend, taką dużą limuzyną i po prostu nie czuję, że się po prostu jakoś dużo gorzej po prostu w tym aucie i wręcz po prostu nawet jazda sprawia no, przyjemność. Czyli frajdę Ci sprawia ten samochód, Tak. co widać na twarzy, natomiast nie ukrywam, że musimy zacząć od początku. Muszę Ci wejść w słowo. Tak, ale jeszcze tylko powiem, że generalnie na pasach, na światłach, na pasach w sensie przy ruszaniu odstawia wszystkich, nie? Że nie zdążą po prostu włączyć te jedynki i po prostu on już jedzie, nie? No to jest piękne w elektryka, że nie mamy zasadniczo skrzyń biegów, tylko but w podłogę i jedzie. Zanim tam te spalinowe nadmuchają turbiny, nazmieniają biegi, to my tutaj, właśnie nam się uruchomiło ostrzeganie o zjeździe z pasa ruchu, ale że tu pasów mamy dużo, to pewnie będzie tak nam robił. Ale od początku zacznijmy. Skąd w ogóle taki pomysł na elektryka? Od czego to się zaczęło? Gdzie była ta pierwsza iskierka? No generalnie po prostu z elektryką to już mamy od małego do czynienia tam i cały czas jakby ta elektryka się przewija. Czyli na Zakopane teście albo są informatycy, albo są ludzie, którzy mają coś z prądem. Tak, bo ty jesteś z tej branży z prądem, tak? Z branży prądem, już nawet moje mamy, bracia, po prostu obydwoje, jeden elektronik, drugi tam inżynier i to jeszcze w tych latach tam za komuny, Czyli prąd prostu, Ci jest niestraszny. To kiedy tak. Ci przyszedł pomysł, jak to dawno było, żeby kupić auto elektryczne? No nie ukrywam, że zaczęliśmy od motorowego elektrycznego. No jak zobaczyliśmy, że to jest takie po prostu plug and play, na zasadzie wduszasz przycisk, jedziesz, tam się po prostu nic nie dzieje, po prostu nie ma żadnych olejów, tam nie ma żadnych po prostu jakby Eksploatacji, kłopotów. eksploatacyjnie po prostu zostawiasz, ładujesz, jak dosłownie jak pralka, tak? Pralka, telefon, cokolwiek. Czajnik z wodą, tak? I po prostu i się dzieje, a z samochodem no to po prostu jakieś tam rozrządy, jakieś po prostu wymiany olejów, klocków tutaj się nie wymienia, bo generalnie to hamuje bardziej silnikiem, Generalnie rekuperacją. To jest auto elektryczne, reasumując, jest dużo prostsze, jak ktoś to pozna, nieważne Tak. czy to pozna, Ty poznałeś to przy motorowerze, tak? No generalnie jakby od tego się zaczęło, bo chcieliśmy sprawdzić temat, bo to wszyscy mówią tak, inaczej, no też trzeba powiedzieć, że samochód elektryczny to jest niejako dzisiaj takim smartfonem. Generalnie po prostu no, trzeba go ładować stale. Tak, no jak masz auto miejskie z małym zasięgiem, to przyjeżdżasz, Tak. podpinasz, no jak telefon, jak smartfon. Tak dosłownie, nie? I chcieliśmy zobaczyć, jak to się sprawdzi, jeżeli chodzi o środek transportu. Mieliśmy motorower, sprawdzał się niesamowicie. Generalnie można było sobie jej przejażdżki zrobić i zasięg był 80 km. W sensie jest, nie ma żadnego kłopotu, żadnych wycieków oleju, naprawdę no, zero powonienia tych wszystkich tam smarów. Dla mnie na plus, nie? Ja już pomijam te spaliny, nie? No to na pewno duży plus. Dobra, to już wiemy dlaczego auto elektryczne, a dlaczego akurat smart, a nie coś innego. I co rozważałeś? Jeżeli chodzi o smarta, to po prostu tam to była taka już jakby ostateczna decyzja, która no, wynikła na samym końcu. Wcześniej po prostu tam jeździliśmy po salonach, oglądaliśmy różne auta, no też nie ukrywam ten Kia EV6, oglądaliśmy też tego Nissana elektrycznego. Czyli duży rozstrzał miałeś? Tak, no generalnie szukaliśmy auta takiego jakoś do ceny i jeszcze też, żeby gabarytami. Po prostu mam trójkę dzieci, po prostu co prawda nie są jakieś tam jeszcze wyrośnięte. Syn ma 9 lat, to generalnie łapie się jeszcze na fotelik. Także no, nie musimy mieć jakiegoś tam super dużego auta. To dlaczego siedzimy dzisiaj w smarcie, skoro najpierw chciałeś auto dla 5-osobowej No rodziny? właśnie o to chodzi, że generalnie w mojej rodzinie po prostu
dużo mam jak gdyby tras takich właśnie do 5 km. Jeżeli ja miałem wtedy Hondę Legend, która miała 3,5 litra, no to wtedy nawet w instrukcji obsługi eksploatacyjnej była uwaga, że przeglądy razy 2 w krótszym terminie, bo ponieważ to nie są odległości na takie auto. No i potem się okazuje, że w takim cyklu miejskim nawet te Golfy czy inne po prostu auta tego typu także jeżdżą po prostu no, ze średnią spalania bardzo wysoką, bo po prostu taka jest taka jest rzeczywistość, nie? Dobra, I po prostu mając teraz takie auto, które jak Smart, po prostu wchodzę, jadę, wracam, generalnie po prostu jakby nie ma żadnego kłopotu tam z rozgrzewaniem silnika, czy po prostu... Czyli idealnie dobrane auto do potrzeb. Tak. Bo wy z tymi dziećmi w tej z powrotem, w tej z powrotem, po parę kilometrów. Tak, no to... generalnie każdy chodzi do innej klasy, generalnie mają różne zajęcia, tu pianino, judo, czy jakieś tam inne zajęcia sportowe, czy tam córka też na jakiś taniec chodziła, no to po prostu każdy na inną godzinę. Generalnie też mieszkamy tak na takim obrzeżu pod Poznaniem, no to trzeba było ciągle po prostu jeździć tam jak taksówka. I się okazuje, że no, na paliwo to wtedy po prostu samo odpalanie z auta już po prostu ile ściągnie, a jeżeli tam kilkadziesiąt razy dziennie się je odpala, no to już nawet nie... Liczyłeś, ile no, Ci kosztowało jeżdżenie tą Hondą w stosunku do Smarta? No generalnie na przykład teraz, bo Hondę już tam miałem dwie, te legendy, przerzuciłem się na Acurę, która też ma 3,2 litra i po prostu tam 6 sekund do setki, ale po prostu każdy wyjazd do Poznania, na przykład mieliśmy 30 km, to był rzędu 100 zł wydatek. No to generalnie jak się przyszedliśmy na tego, a też tam to jest trasa 30 km, także jeżeli tam żona z córką gdzieś tam jadą, to po prostu tam wychodzi normalnie grosze, tak? Czyli I w tutaj ogóle nawet koszty nie ma nieporównywalne, porównania. bo podejrzewam, że przepalałeś tyle paliwa, ile teraz używasz kilowatogodzin, a kilowatogodzina jednak jest wielokrotnie tańsza niż litr paliwa. A masz jakąś fotowoltaikę, czy... No, cały czas tam były przemiarki, po prostu, no nie ukrywam też, że chcieliśmy zmieniać miejsce zamieszkania i też po prostu tam uciekł nam ten temat, bo teraz wiadomo, już weszły nowe przepisy rozliczania. I już tak nie za bardzo też jakby nam to pasuje, jak było wcześniej, chociaż mogliśmy zacząć od tej fotowoltaiki, na przykład 2 kW w piku i teraz byśmy tylko rozszerzali, no ale mówię, no... Czyli na dzień dzisiejszy co, ładujesz się ze zwykłej tak, taryfy, tak, czy masz jakiś nie, to mam dwutaryfowy mam licznik. Czyli tam koło złotówki masz w nocy, nie? Za kilowatogodzinę. No to i tak, jak patrząc, że teraz jedziemy z zużyciem około 14-15, no to mamy 15 zł za 100 km, a jak mówisz, że jeździłeś dużymi silnikami benzynowymi, no to... w ogóle nie ma porównania, a jeszcze nie ukrywam, że no te auta na przykład sprawdzają się na trasę, a naprawdę nasze tutaj mówię, do 20 razy nawet mamy do 5 km, a jak chcemy jechać gdzieś już powiedzmy z tego naszego tutaj miasteczka do Poznania, no to wtedy po prostu jest 30 km do dojechania, a tam też nie ukrywam co chwilę po prostu jakieś tam zakazy do 60 na godzinę, także nawet takie duże auto po prostu nawet nie ma gdzie jechać, nie? To jak Ty ładujesz? Jaki masz sprzęt do ładowania? Jakie gniazdo? Bo to tutaj mamy ładowanie, tylko ładowanie prądem przemiennym AC. Nie ma żadnego szybkiego ładowania. Natomiast w przypadku auta z akumulatorem, który ma paręnaście kWh, to 22 kW AC robi się szybkim ładowaniem. No właśnie, to jest właśnie tutaj, bo ciekawostka tego auta. No właśnie, generalnie są do wyboru tam dwie ładowarki w tym aucie, jedna mniejsza i ta po prostu 22 kg i w tym momencie po prostu ładując go na fulla, no to nawet nie cała godzina po prostu jest naładowane, że nawet gdybym po prostu gdzieś wrócił i chciał jeszcze jechać, to po prostu wypijam kawę, tak, i za chwilę mam kolejne 150 km latem. Oczywiście nie ma się co czarować, bo no, zimą auto po prostu elektryczne jak każde, no, traci na zasięgu. No i tam wtedy po prostu jest jakby tych kilometrów trochę mniej. Ale to nie jest też tak, że po prostu jeżeli ktoś potrzebuje auto na dojazdy gdzieś, tak, dziecko, zakupy, to jest po prostu idealny samochód. No miałem się pytać, do czego to jest auto, to już wiemy. Chociaż nie ukrywam... Odpowiedziałeś na moje pytanie, zanim go zadałem. Chociaż nie ukrywam, że też pojechaliśmy do Leroy, po prostu tam zorientować się w takich elementach do ogrodu i się okazało, że chcieliśmy tym pojechać, a potem sobie zamówić transport. Się okazało nawet, że dyski 220 tutaj wyszły i generalnie tam nawet kilkanaście desek wyszło od razu. Co prawda się udało. Żona jechała akurat za mną tutaj, bo generalnie dechy były z prawej strony, ale nawet można było pozapinać pasami, że nawet łatwiej się je pakowało niż po prostu w tego Legenda. Czyli na co dzień idealne auto, do takich codziennych spraw idealne auto. Zakupy wchodzą bez niczego, kilka setek można... Skąd taki pomysł, żeby z Poznania przyjechać do Krakowa?
No generalnie tutaj Smok Wawelski robi robotę. Chcieliśmy tutaj odwiedzić Smoka Wawelskiego. No i przy okazji tutaj spotkać się z I kolegą. pokazać, że da się dojechać. Tak, że da się dojechać. Tak, to nie ukrywam, że po prostu nie ma się co czarować, bo to tak jak To nie jest auto na trasę. nie jest auto na trasę, ale też po prostu no nie czarujmy się. To, że po prostu to auto akurat to jest, tak jak tutaj Michale mówisz, jest autem jakby miejskim, ale to nie jest tak, że to nagle auto po prostu nie jest jakby do jeżdżenia, bo to samo można powiedzieć o kabriolecie. Tak, kabrioletem też się nie jeździ wielce zimą, bo to jest auto, które zdejmujesz dach i jedziesz sobie latem i w tym momencie trudno mówić, żeby kabriolet był złym autem, tak samo trudno mówić, żeby Smart był złym autem, a jak życie pokazuje, dojechaliśmy do Krakowa, bardzo miło nam się jechało. Także też można, nie? Ja też 130 tak mówię. 120 km na godzinę można tym autem jechać, po prostu wiadomo. I co ile przystanki mniej więcej no, musisz robić? 100 km robiliśmy przystanek, około 100. Czyli tak około godziny jazdy, przystanek i jedziesz dalej. No Tak, to w tak, sumie tak. 3 takie przystanki, jesteś 400 km dalej, no bo pełny akumulator wywozisz z domu. I to też nawet się tego nie czuję, bo to wszyscy powtarzają jak mantrę, na zasadzie wszystkie modelki walczą o pokój, tak, i na świecie i tak samo wszyscy mówią w elektryku, że robią przerwę na kawę. Generalnie po prostu nie czuje się tej przerwy, nie trzeba czekać z zegarkiem, czy się naładuje, czy nie. Idzie się po prostu na stacji, bierze się kawę, jakiś tam, czy deser, czy jakąś przy kanapkę, po prostu naprawdę te 30 minut mija tak po prostu, że nawet się tego nie zauważa. Jedliśmy też obiad, po prostu to w ogóle nawet tam się naładowało auto, że jak przyszliśmy, to już nawet było naładowane już po czasie. Że to nawet nie jest tak, że... Może to trochę przyrównał do podróżowania kamperem. Kampery też generalnie szybko nie jeżdżą, często się zatrzymują. To jest jakiś inny styl jazdy. No wiadomo, że to jest auto miejskie, ale jak chcesz pojechać w trasę i nie przeszkadza Ci, że będziesz jechał z regularnymi przystankami, to czemu by nie? No, jesteś tego dzisiaj żywym przykładem, że da się to zrobić. Też nie ukrywam, bo pewnie tam różne osoby nas oglądają, ale gdybym miał może tam te 20 lat, gdzie wtedy po prostu uważałem, że auto to tylko dwudrzwiowe, tak, i po prostu coupé i żadne inne, 200 koni w górę, no to może dzisiaj bym wtedy inaczej bym mówił o takim elektryku jak Smart, ale dzisiaj mam 52 lata, po prostu nigdzie mi się aż tak nie spieszę jak kiedyś. Generalnie ciszę, spokój, lubię po prostu, a dowożę dzieci do szkoły też na trasie paru kilometrów, także naprawdę idealny sprzęt. Idealny sprzęt. Dobra, to ile taki idealny sprzęt kosztuje? Kiedy go kupiłeś? Generalnie ile kosztował mniej no mamy więcej? go już od roku, kupiliśmy go już jako nie nowego, tylko używanego, bo też po prostu tam było kilka opcji, po prostu chcieliśmy też brać auto nowe z dopłatą, ale potem się okazało też z tymi dopłatami, to różnie było, wyglądało. Też liczyliśmy na auto jakieś takie rzędu 200 000, ale potem się okazało, że no też nie chcemy po prostu kupować auta, które po prostu wydamy, a potem się okaże, że na przykład tak jak tutaj wiemy, te elektryki to tam jeszcze też różnie jeździły, nie mieliśmy jakby sprawdzonego tematu. Czyli chcieliście tak zacząć na miękko, Tak. delikatnie, nie na grubą wodę. Tak, I czy szczerze po to ja polecam takie podejście. Kupić pierwszego elektryka nie za drogiego. Zaczęliśmy na od co dzień. motoru, Tak. sprawdził się, teraz mówię, małe Czyli tak autko. kroczek Tak. po kroczku. Bo tą elektromobilność. nie ukrywam, że generalnie jadąc w 5 osób gdzieś tam na przykład na narty czy nad morze, no to już tam są trasy rzędu 400 czy 500 km. No i w tym momencie To do tego macie drugie auto. No mamy drugie auto, które po prostu tam jest jeżdżone parę razy w roku, tak, i w tym momencie nam się sprawdza, nie? Nie ukrywam, że chciałbym też mieć drugie auto elektryczne, no ale to też nie jest tak, że po prostu jest super nam potrzebne. Generalnie jedno auto, które eksploatujemy w 90%, a drugie to jest takie po prostu na górkę, bo Tak. To jest bardzo dobre podejście i wielu tak zaczyna i myśmy też tak zaczynali, że elektryk, który na co dzień robił 90% przebiegu i spalinówka na jakieś tam wakacje, na jakieś tam wyjazdy i na początek to jest naprawdę dobra opcja, no potem apetyt rośnie w miarę jedzenia i gdzieś tą spalinówkę coraz mniej się kocha. nie, to już generalnie po prostu ja osobiście, moje zdanie, bo wiadomo, internety po prostu to pokazują wszystko. Generalnie spalinówka dla mnie to jest po prostu przeżytek, jakiś średniowieczny wynalazek. Generalnie kopci, kurde, hałasuje, a jak słyszę właśnie potem te wszystkie na forach gdzieś zarzuty dla elektryka, że dłużej się pali, tak, i kopciuk jest lepszy, bo szybciej się spala, w przypadku samozapłonu jakiegoś, czy no to po prostu śmiech na stali. To jest sztucznie wykreowany Tak, śmiech na stali po prostu, tak. problem, bo w krajach, gdzie jest dużo elektryków, jak na przykład Stany, to są badania, że 10 razy częściej palą się auta spalinowe na przejechany kilometr
Gdzieś tutaj z Europy, z jakichś większych rynków mamy 20 razy mniej pożarów aut elektrycznych w stosunku do ilości tych samochodów. Także generalnie nawet jak się bierze pod uwagę takie twarde dane, no to wychodzi, że bezpiecznie jest, elektryk jest bezpieczniejszy z wielu powodów. Rzadziej się pali, lepiej przetrwa wypadek, bo jest po prostu lepsza konstrukcja, mocniejsza. Jak ktoś ma jakieś lęki, to niech wsiada szybko do elektryka, bo to będzie dużo bezpieczniejsze. No i też generalnie to po prostu, między innymi też chcieliśmy tutaj po prostu się spotkać z Michałem bo nie ukrywam, że dużo osób, z którymi naprawdę rozmawiam, bo to właśnie, nie wiem, czy to taka już nasza tutaj polska natura, wszyscy po prostu są znawcami tematu, po czym się okazuje, że jak mówię, że auto ładuje jak czajnik, tak, z gniazdka 230 V, to po prostu wszyscy robią wielkie oczy. Każdy myśli, że auto to jak jest elektryczne, to musi mieć nie wiadomo jaką stację w domu, musi mieć nie wiadomo jaką ładowarkę, że to musi być jakiś układ zewnętrzny, a się okazuje, że po prostu normalnie ładujemy go jak czajnik, czy po prostu jak pralkę i jedzie. I osoby po prostu tego nie wiedzą, ale zajmują po prostu normalnie miejsce w dyskusji, tak, i jeszcze czego to oni po prostu uważają, że to auto, no samo zło, tak? Samo zło, dobra, ale chyba nie odpowiedzi na moje pytanie. Ile to kosztowało w końcu? A, właśnie, generalnie tak, no to jak ze wszystkim. Auta po prostu inaczej, my zapłaciliśmy za niego 80 000, auto było inaczej, było generalnie zarejestrowane w Niemczech, po Polsce nie jeździło, dlatego też po prostu go braliśmy. Nie ukrywam, że też braliśmy z firmy, która się zajmuje handlem po prostu i no też Dekra nam go sprawdzała, żadnych po prostu jakby tutaj nie było tych. Przejechane miał 20 000, także po prostu bardzo mało. A który to jest rok produkcji? To jest grudzień 98, także po prostu no dzisiaj... 2008. Wróć, tak. Czy 2018? Nie, to jest 2018, czyli że no, ale grudzień, tak? Czyli można 2019, 20, 21, 22, no tak jak mówię, że no parę lat ma, ale no tak nie wygląda, nie? No nie wygląda. Wygląda generalnie jak nowy, jedzie jak nowy, zachowuje się nowy, takie może niepopularne powiedzenie. Nic nie stuka, nic nie puka. Jedynie jak się przybliżamy za blisko do prawej krawędzi, to piszczy. To trąbi. Ale to jest system ostrzegający. Stąd powinno być widać Tatrę, ale niestety dzisiaj jest sporo chmur. A ile ubezpieczenie tego Smarta kosztowało? Oj, generalnie nie ukrywasz, że to w pakiecie braliśmy już tam razem przy zakupie. Także jak gdyby, no nie potrafię powiedzieć, nie? Ile po prostu... W każdym razie, jeśli będziesz kolejny raz ubezpieczał, to koniecznie dzwoń do Beniamina, bo większość Zakopane testerów już się u niego ubezpiecza i zazwyczaj jest w stanie zaoszczędzić z 1000 zł średnio. Także to jest sporo. Nie mówię, że zawsze, ale w wielu przypadkach tak się działo. Czyli mamy tutaj auto, które no nie rujnuje budżetu, bo dzisiaj za 80 000 to można kupić kilkuletnią jakąś spalinówkę, a tu mamy kilkuletniego elektryka, natomiast na co dzień będzie to nieporównywalnie tańsze auto w eksploatacji. Powiedz mi, jakieś usterki tutaj były, coś robiłeś? Nic, po prostu auto bezobsługowe. Po zakupie akurat tam mieliśmy tutaj z komputera przegląd w salonie Mercedesa. No był taki trochę grubszy na zasadzie, ale się okazało, że no tam ani po prostu hamulce nie są zużyte, ani nie trzeba wymieniać też były baterii, bo już była akurat wymieniona bateria w samochodzie, w sensie podtrzymująca parametry auta, bo nie mówię tu o baterii tej napędzającej. Tu mamy odcinkowy pomiar prędkości, Dobra. 100 można jechać, więc Dobra, to możesz włączyć ten pomad na 100, żebym się zmieścił tutaj. żebyś się żebyś się nie rozpędził za mocno. Gabaryty duże. No generalnie przy 100 na godzinę mamy około 73 dB. Miałeś jakieś ciekawe historie związane z tym autem? Generalnie jak gdyby klucz już jest zblokowany, ale trzeba go jeszcze raz tak przekręcić, on cofa w położenie i wtedy dopiero tutaj się uruchamia zasilanie i można jechać. Czyli największą ciekawostką tego auta jest to, że się go odpala jak spalinowym. No tak, i tutaj też ma gałkę biegów. Jak spalinowym. Jak spalinowym, generalnie drive, tak, neutral, ten wsteczny i parking. Bo też nie ukrywam, że przymiarki robiliśmy do Leafa też, do tej Mazdy MX-30, tak? No, też po prostu ten EV6, ale no tak wszystko tam generalnie kończyło się w granicach 200 000, a się okazało, że Smart oprócz tego dwójki po prostu no wcale nie jest taki mały, bo tutaj... Czyli macie tu 2-3 razy tańsze auto, a wasze codzienne potrzeby zaspokaja. No właśnie, bo chodziło o to, że... To jest ciekawe, no. że czasem nie trzeba wydać 200 000 na elektryka, żeby na co dzień mieć tanią, fajną, przyjemną jazdę, bo jak się okazuje, takim Smartem się naprawdę przyjemnie jedzie.
No i Ten nie... za tym może Tak, wypijeć, tak, dobra? no dobra. I teraz już będę się trzymał. No i generalnie po prostu sprawdza się, naprawdę sprawdza same ochy i achy. Skupmy się dzisiaj na tym Smarcie 4.4, wersja Electric, bo uważam, że to jest bardzo nieznany i niedoceniony pojazd. Dzisiaj go wpisuję na taką listę aut, nad którymi naprawdę warto się zastanowić, no bo mamy tutaj niesamowite autko, jeśli chodzi o komfort podróżowania. Naprawdę mi się tu przyjemnie jedzie. Ja dzisiaj byłem taki trochę... Czasem mam tak, że jak jadę jakimś autem, to mam takie obawy trochę, czy ta jazda mnie nie umęczy, nie umorduje, czy to nie będzie jakaś taka znowu walka o zasięg. Takie testy też są na kanale i takie zakopane testy możecie obejrzeć, na przykład zimowy test Peugeota Iona. Natomiast teraz dzisiaj tu jadę tym autem, patrzę, jeszcze mamy 50 km zasięgu, a do celu już tylko 39, do tego teraz podjeżdżamy pod górkę, potem jeszcze będzie z górki, także dojedziemy na pewno już bez problemu. Jedziemy w miarę normalnie, jakoś się tu nie wleczemy, jak trzeba to powyprzedzamy. Jest w środku cicho, jest komfortowe zawieszenie, nie tłucze. Jak na taki mały samochodzik to naprawdę Bardzo dobrze petarda. na zakrętach, bardzo dobrze, bo ma szeroki rozstaw. Opony też po prostu ma w miarę szerokie, nie jakieś tam 140. No co jeszcze, no też po prostu niski środek ma ciężkości, po prostu no, same plusy, naprawdę. Bardzo, bardzo fajny pojazd. Zdecydowanie lepiej mi się podoba niż na przykład BMW i3. Tak, o właśnie. Troszkę bym go może przyrównał do mini elektrycznego. No oczywiście ma inny charakter, ale to jest gdzieś ten typ takiego troszeczkę go-karta, ale nie jest to beton zawieszenie. No, robi robotę. Ale też nie ukrywam, robiliśmy przymiarkę do BMW i3 i się okazało, że generalnie dzieciaki siedząc z tyłu nie mogą wyjść, tak? Jeżeli po prostu nie będą otwarte No tak, bo to mamy zwykły 5-drzwiowy samochód, no, nie? a tu w tym momencie naprawdę dziecko, które ma 9 lat, po prostu sobie siedzi tam komfortowo, z każdej strony może wyjść, czy do szkoły, czy gdzieś tam po dworze. No naprawdę po prostu optymalne auto Czy dla na nas. krótkie trasy, tak jak ja mam 180 cm wzrostu, to ja bym mógł siedzieć No, za po tobą prostu- bo ty masz podobnie jakoś, no to i nie ma problemu, nie? Cztery tak. osoby dorosłe tutaj się przejadą gdzieś, gdzieś coś załatwić, gdzieś do naprawdę sklepu, gdzieś do miasta, nie ma super kłopotu, sprawa. tak, nie ma kłopotu. Jak ktoś mieszka pod miastem, to uważam, że Generalnie ogrzewane fotele, wszystkie 4, tak, każdy osobno, podgrzewana kierownica elektryczna, tutaj lusterka, no co więcej chcieć, tak. Klima jest, po prostu nawiewy, tempomat jest. ogrzewanie przedniej i tylnej szyby, nawet przednia szyba jest ogrzewana tutaj osobno, Mhm. z lusterkami, to po prostu naprawdę, no co więcej w aucie. Funkcja Eco, tak, też, którą można sobie włączyć tam, która po prostu wtedy trochę gubi osiągów, ale po prostu no, dalej mimo wszystko się zajedzie. Jeżeli ktoś tam już by mu zależało na jakichś tam kilometrach. No i też trzeba powiedzieć, tak, nie jest to auto pod tytułem ciężarówka, auto dostawcze, czy jakieś kombi, tak, mega rodzinne, 5-metrowe. To jest auto i też nie ukrywam, się na nie zdecydowaliśmy, bo mówię, zawożą dzieciaki do szkoły, gdzie po prostu są małe jakieś uliczki, coś takiego, nie jest nam potrzebne auto, które ma 6 metrów, tak? No, zdecydowanie kupując auto, reasumując, trzeba je dobrać do własnych potrzeb. Nie potrzeb sąsiada, żeby się sąsiadowi podobało, No tylko właśnie, tak. własnych potrzeb. I już to naprawdę nie ma znaczenia, co to będzie. Ważne, żeby przy tym jeszcze nie generowało kosztów serwisowych, problemów, no i kosztów paliwa. A tutaj kupując elektryka mamy wiele opcji. Możemy się ładować na nocnej taryfie, możemy zainwestować w fotowoltaikę. Kupując auto spalinowe opcji mamy zero, brak, tylko ciągłe dokładanie do tego pojazdu, bo wiele, jak nie 1 000 000 kilometrów przejechałem spalinówkami, ty pewnie też i wiesz, tak, że tak. to zawsze kończy się dokładaniem w nieskończoność. Co prawda też tutaj wydaje jeszcze też słowo, bo żeby nie było samych ochy i achy, no bo... No właśnie, tak jakie jak- minusy? To było moje kolejne pytanie. Inaczej, minusów jakby, ja nie mam żadnych minusów tutaj, generalnie inaczej, wróć. Jest sytuacja z tą zimą, tak, bo to wszyscy też o tym mówią, że zimą auta nie jeżdżą, no generalnie gubi zasięg tam i to tam nawet też można powiedzieć do tych 30% nawet może tego zimą z zasięgu zgubić. Problem jest, to jak to wszyscy też mówią, że co by było, jakby każdy zaczął Polak ładować auto elektryczne. No i tu jak gdyby można, w tym temacie można dyskutować, bo no nie czarujmy się, jechaliśmy na przykład przez Leszno, to po prostu był szok, tam po prostu na całe takie miasto, które nie jest jakąś małą miejscowością, generalnie chyba nam na mapie pokazywał 3 ładowarki, z czego jeszcze z 2 były otwarte między 8 tak, a 20, jak po prostu tam jakiś salon był czynny. No to w tym momencie, No, z infrastrukturą jest tak, słabo. i właśnie jeżeli chodzi o infrastrukturę, no to można naprawdę tutaj narzekać i to po prostu w niebogłosy,
ale jeżeli chodzi o auto, które jeździ po parę kilometrów do 30 od miejsca zamieszkania i się jeszcze je w 100% ładuje w domu, no to nie ma lepszego pojazdu. No, paradoksalnie, jeśli jeździsz takim autem wokół komina, jak ja to nazywam, to na ładowanie zużywasz w ciągu roku mniej czasu niż na tankowanie, bo ładowanie to jest ładowanie jak telefonu, wpinanie wtyczki, a zatankować to trzeba na stację, to trzeba iść zapłacić, Tak, tak. to trwa, to zajmuje czas. Zatankowanie auta, sprawdzałem, zajmuje 5-10 minut. Podpięcie elektryka do ładowania zajmuje 5-10 sekund. Tak, właśnie. No i to jest ta codzienność. No ale jak ktoś nie używa, to nie ma takiego doświadczenia i będzie opowiadał bajki, no bo będzie, nie? No i też po prostu ja wcale się ludziom nie dziwię, tak, bo nie każdy po prostu musi się na wszystkim znać w ogóle, ale bo też na przykład byłem zszokowany, w sensie tak aż wow, że wszystkie na przykład laptopy, wszystko tak, to mamy zasilacze zewnętrzne. Tu jakby zasilacz, ta ładowarka jest wewnątrz auta, a my tylko po prostu jak gdyby doprowadzamy prąd. Z gniazdka i w tym momencie ja tego też nie wiedziałem, na zasadzie dopiero się dowiedziałem teraz. No a mówię, no ludzie, którzy w ogóle nie mają, a się mimo wszystko tam jakiś kontakt mam z elektryką, prądem, a ludzie, którzy w ogóle potem nie mają kontaktu z takimi w ogóle tematami, to potem nawet nie wiedzą naprawdę, że można go ładować jak czajnik. Dlatego polecam wszystkim naprawdę do salonu przyjechać się takim autem i wtedy dopiero się oczy otwierają, jak to jest wręcz przyjemne. No, każdemu zawsze powtarzam, jak masz zamiar kupić samochód dowolny, to przejedź się takim fajnym elektrykiem i wtedy nagle Ci się może zmienić. Tak, tak, tak. No, No i też nie ma też po prostu co czarować, no bo to ile Ci się ładuje z gniazdka zwykłego? Jeszcze tak powiem tak, kończąc jeżeli ten chodzi, temat? no to powiem tak, no nawet nie wiem ile, bo generalnie aż nie wchodzę tak. Przez noc się naładuje. Tak, włączam 22, tak jak mi się już uruchamia Czyli taryfa. widzicie, macie tu użytkownika, który się na tym wszystkim nie doktoryzuje, nie zastanawia. Tak, no szkoda Pina, czasu, nie? W sensie, rano jest naładowany i cóż Ci więcej Wstaję trzeba. rano, jest 100%, tak i tak ma być, nie? Mhm. Nic więcej mi nie potrzebne do szczęścia, nie? No i mamy już odpowiedź, dlaczego nam czas dojazdu tak ciągle rośnie, bo zostało nam 30 km i już jest 51 minut, no i stoimy w korku, a to dlatego, że no jutro zaczyna się długi weekend i niektórzy już dzisiaj jadą w Tatry na wypoczynek. I tutaj Krzysztof ma cenną uwagę, jeśli chodzi o stanie w korkach, to jak oceniasz elektryka? No generalnie dla niego to jest żaden problem, tak? Bo to nie jest tak jak ze spalinówką, że zasięg się bardzo po prostu skraca, stojąc w korku, bo zużywamy energię. Generalnie stojąc w korku nie zużywamy energii. No, to jest kolejna fajna zaleta. Energia zużywana na jakieś tam tutaj dmuchanie czy coś, to jest marginalna. No zdecydowanie. Czy na radyjko, nie? Taki nam się zadymiacz trafił, że no niestety tutaj wyłączyliśmy wentylację, pozamykaliśmy szyby, bo śmierdzi tak, że można się wykończyć. No i o co to ludzie tak warczą? O ten smród? Nie wiem. Ja tego nie rozumiem. Ale po prostu jest niepojęte. Niepojęte. No i zbliżamy się. Niestety nad Tatrami chmury, troszkę nam tu nawet pokropiło i będzie sławne. W Poroninie, przy Leninie mamy godzinę 38, 88 km, 16 czy zużycie i 54 na godzinę średnie, ale to tylko dlatego, że staliśmy w korkach. Jedziemy tak jak ten biały busik, czyli drogą 47 na Zakopane. No i właśnie przed momentem w Poroninie zapaliła nam się rezerwa, pozostało 24 km zasięgu, no to poszukamy, zobaczymy co nam tu znajdzie. Albo i nie znajdzie. Do celu zostało 12 minut i 7,5 km. Przewiduje nam na 13:28, że będziemy pod Centrum Edukacji Przyrodniczej Taczańskiego Parku Narodowego. No i co my tu mamy? Mamy stację ładowania, natomiast najbliższe nam pokazuje w Popradzie z jakiegoś powodu, więc jest pewnie nieprzeaktualizowana mapa. Może być. Bo nie pokazuje nic w Zakopanym. Trzeba by było pewnie jakąś aktualizację zrobić. No, W tym miejscu powinny być przepiękne widoki na Tatry, natomiast mamy dzisiaj przepiękny nowy asfalt. Ostatnio jechaliśmy Zakopane test hybrydą i wtedy ten asfalt tutaj rozwijali, jak ja to mówię. No i dzisiaj rozwinęli. I już w tym miejscu nie potestujemy, czy nie jest za twarde zawieszenie. Na szczęście jeszcze trochę dziurawych dróg zostało. Jesteśmy, dotarliśmy. Do miejsca docelowego. 13:27. Ładowarka Greenwaya po Centrum Edukacji Przyrodniczej, także Ty się montuj, a ja tu już nagrywam statystykę. Godzinę 50, 96 km, 52 na godzinę i 16,6
zużycie. Jaka zaleta aut, które mają szybkie ładowarki pokładowe. Tutaj 22 kW, no to będzie też lepsza cena. Krzysztof podpiął, ja podchodzę z kartą. Zobaczymy, czy trzeba będzie wybrać złącze. Nie, chyba nawet nie trzeba. Sam rozpoznał AC 22 kW. Poczekamy chwilę. Zobaczymy, jaką moc ładowania zobaczymy. A tam popatrzcie, jaki motorowerek elektryczny przejechał. Rozpędza się. No i co? I już mamy 21 kW. Ładowanie prądem przemiennym AC. Teraz idziemy do samochodu. 31 A, 21 kW i że będziemy naładowani do pełna o 14:20. A teraz jest 13:30. Kurczę, to my mamy 50 minut, żeby zjeść? To będzie ciężko. No niesamowicie to się ładuje tym prądem przemiennym. No idziemy dzisiaj do Kolibecki na Gulaszową, a tu popatrzcie, jaki ciekawy pojazd stoi po drodze. Maxus T90 EV. Gulaszowa zjedzona, dostaliśmy ją dosłownie po kilku minutach, a teraz sprawdzimy, ile to zajęło nam czasu. W tym celu przykładamy kartę. Dzisiaj jedliśmy bardzo szybko, tylko 44 minuty, a w tym czasie doładowaliśmy prawie 14 kWh. Moc ładowania już spadła, więc zapewne już jest w akumulatorku blisko 100%. A ile to? Idziemy sprawdzić. No i co my tutaj mamy? Pokazuje nam 91%. A i ma ustawione, widzę tutaj grzanie na 6 rano. Ciągle coś poznaję w tym aucie i ciągle mnie pozytywnie zaskakuje. A w środku mamy 92% i pokazuje, że około 14:30, czyli za 13 minut będzie 100%. A może poczekamy, zobaczymy, ile faktycznie było zużycie, licząc ze stratami ze stacji. Próbujemy uruchomić aplikację, a auto w międzyczasie doładowało nam się do 100%. No i po 59 minutach skończyło się ładowanie. Tu oczywiście dam przebitkę i będziemy wiedzieć, ile dokładnie weszło prądu ze stacji ładowania. Doładowana energia to 15,9 kWh. Naładowane do 100% 15,9 kWh. Jakim cudem takie małe zużycie tego smarcika? Zwłaszcza, że wyprognozował nam 16,5, a 15,9 weszło ze stacji. No jestem w ciężkim szoku. Kasujemy tutaj zegary i ruszamy w stronę Krakowa. Auto prognozuje zasięg 124, ale to jest na podstawie jazdy w górach. Byśmy się teleportowali do Skawiny i ruszyli jeszcze raz, no to dokładnie by się to zgadzało. A że jedziemy teraz w dół, to zasięgu będzie przybywać. I co ciekawe, auto naładowane do 100%, a bardzo ładnie odzyskuje energię, więc ma jakiś fajny bufor. A to na duży plus. I przed nami Harenda, 2 kWh mamy zużycie i skręcamy na Kraków. W górę, ale teraz to, co jest w lusterkach, to jest po prostu przepiękne. Ile jeszcze tego śniegu w Tatrach jest? Już czerwiec zaawansowany, a tam by jeszcze jednym żlebem na nartach zjechał. No i przegapiłem, ale w Poroninie przy Leninie były 3 kWh. Poronin nas żegna deszczem, a ja jadę oczywiście na tempomacie. Nie jest tutaj aktywny, ale i tak dobrze, że jest, bo nie muszę napinać nogi, a ja mam taką skłonność po długiej jeździe, że mnie skurcze łapią, także bez tempomatu zdecydowanie nie lubię jeździć, a tutaj w smarciku no jest takowe udogodnienie. A jeśli chodzi o osiągi, to nazwę je wystarczającymi. W papierach ma 12,7 do setki, ale wrażenia są lepsze. Mamy tu tył napęd. Nie jest to rakieta, ale żeby się sprawnie włączyć w mieście do ruchu, jak najbardziej wystarczy. Prowadzi się bardzo fajnie, tak bym powiedział, że troszkę go-kartowo. Bardzo, bardzo przyjemne auto do jazdy. Znowu jestem pozytywnie zaskoczony małym elektrykiem, a to już któryś kolejny mały elektryk na Zakopane teście. Jedziemy z zawrotną prędkością około 15 na godzinę i już tutaj korek w Nowym Targu. 6,4 kWh na 100 na ten moment zużycie, 44 na godzinę średnia, 34 minuty i 25 km za nami. Bardzo fajnie mi się tym autkiem jedzie. Auto nie ma one pedal driving, czyli no, pełza jak każdy automat klasyczny. Stopni rekuperacji też tutaj nie znalazłem. Tryb Eco troszeczkę obcina moc, a poza tym chyba nic nie robi. Przynajmniej ja nie zauważyłem, ale tak czy siak, jako takie autko miejskie to uważam, że petarda wybór. A jak widać na załączonym obrazku, można i na weekend w Tatry pojechać i nie jest to jakiś wielki problem. Po lewej budowa Zakopianki, przed nami słychać jakiegoś diesla,
A ja tu podziwiam, jak fajnie to jest zrobione. Bardzo mi się podobają te nawiewy. Można sobie tak dokładnie wycelować, gdzie mają dmuchać. To jest bardzo fajne. No i ten zegar tutaj jest też petarda. Pokazuje nam, ile mocy oddajemy, ewentualnie czy się ładujemy, a tu jeszcze pokazuje nam naładowanie akumulatora. Ciekawostek mamy tu automatyczne światła i automatyczne wycieraczki. Jesteśmy z powrotem pod Janem w Skawinę. Godzinę 39 jechaliśmy, pomimo tego, że na długiej prostej w Nowym Targu zaczynał się korek do Klikuszowej. 98 km za nami, średnia 60 na godzinę, 11,2 zużycie. To mamy statystykę z powrotu i statystykę z całego wyjazdu weekendowego, bo go tak można nazwać, w góry. 3,31, 195 km, 55 na godzinę średnia, 13,8 zużycie. Tak to się tu prezentuje. Z powrotem jechałem z dozwolonymi prędkościami, miejscami 100 do 120. Jedyne co mi przeszkadza to szum wiatru w lusterkach. A tak poza tym niczego się nie mogę przyczepić. No ewentualnie tutaj pod nogą mogło być bardziej miękko, ale to jest generalnie takie czepialstwo, bo poza tym auto było naprawdę świetne. Fajnie mi się nim jechało. Jeszcze tu Wam szybko pokażę. 39% zostało w akumulatorze. Także fajne autko. Fajne autko. Jest to na pewno jakaś alternatywa dla tych tanich Leafów, dla Peugeota Iona, dla Fiata 500. No jest kilka tych takich małych elektryczków i na pierwszego elektryka uważam, że na pewno warto się zastanowić, jak jakieś takie auto jest w Waszej okolicy, warto się przejechać. Jak widzicie, zdrowy egzemplarz, nie ma problemu, żeby przejechać 100 km latem i to nawet w góry. A jak zawsze bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Pozdrawiamy.